Witam fanów Blendera i, jak się okazuje, nie tylko fanów Blendera. Dzisiaj dla Was miałem nagrać poradnik o podstawach rzeźby cyfrowej w Blenderze. Jestem zaskoczony, że jeszcze są takie osoby, które korzystają z moich starych poradników dotyczących aplikacji Sculptris. W tym programie, typowo rzeźbiarskim, o bardzo prostym interfejsie i stanowiącym namiastkę ZBrush'a, mogliście w łatwy sposób nauczyć się podstaw związanych z cyfrową rzeźbą i poznać choćby tryb dynamicznej topologii. To wszystko jednak możecie zrobić w Blenderze, bowiem ta aplikacja ma dużo większe możliwości pod względem samej rzeźby, jak i innych funkcji. A więc proponowałbym jednak przesiadkę na Blendera, chociaż rzeźbienia możemy się uczyć w każdej dowolnej aplikacji. W dzisiejszym poradniku poznacie podstawy pracy z panelem rzeźbiarskim w Blenderze. Zobaczycie, jakie komendy stosować do pędzli, jak również zobaczycie, jakie ustawienia sobie sprokurować w trybie dynamicznej topologii. Zapraszam na film. Aktualnie korzystam z najnowszej, stabilnej wersji Blendera 2.91.2. Od razu przeniosłem się do zakładki rzeźby. Po lewej stronie widzicie dostępne narzędzia w postaci zestawu pędzli. Domyślnym pędzlem jest tutaj pędzel Draw. Może zobaczmy, jak ten pędzel działa. Gdy kursor myszy skieruję na obiekt, widzimy wyznaczoną średnicę pędzla i siłę jego oddziaływania na 50%. To jest to mniejsze kółko. Wykonam teraz ruch. Pędzel po wykonaniu sztychu wypycha siatkę nam na zewnątrz. Jeżeli wcisnę klawisz Ctrl i będę go przytrzymywał, pędzel działa z odwrotną siłą do wewnątrz. Jeżeli zwiększę średnicę pędzla używając skrótu klawiaturowego F i wybiorę klawisz Shift, to mogę rozpocząć wygładzanie i pędzel Draw przechodzi w tryb pracy pędzla wygładzającego smooth. To jest bardzo wygodne w procesie twórczym, bowiem od razu możemy sobie wygładzić pewne obszary na obiekcie. Możemy również użyć komendy Shift F i wtedy zobaczymy, jaka siła nacisku przypisana jest do pędzla oraz jaką końcówkę pędzel posiada. Łagodną, ostrą. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Teraz wykonam ruch myszką i gdy będę oddalał myszkę, to zwiększę siłę nacisku pędzla do 100%, do wartości 1,0. W przeciwnym kierunku, gdy wykonam ruch myszką, mogę ją zmniejszyć nawet na wartość bardzo bliską 0.
To samo mogę zrobić tutaj w tym górnym panelu sterowania i ustawić sobie wymaganą wartość. Ja proponuję Wam na razie w trybie uczenia nie zmieniać tych ustawień i stosować się do tego, co proponuje Blender. Co możemy zmienić? To możemy zmienić średnicę. Ale chyba wygodniej jest ją zmienić używając przycisku funkcyjnego F i tu sobie dostosować wizualnie średnicę do wielkości obiektu. Dodatkowo pędzel ma tutaj rozwijane funkcje, których na razie ruszać nie będziemy. Tu właśnie są pokazane, jakie zakończenia do pędzla możemy stosować. Jakieś ostre, liniowe, gładkie, kuliste, a nawet taki stały tryb konstant. Teraz, jak już wiemy, jak działa pędzel, przejdę do kolejnego etapu. Tym kolejnym etapem będzie tryb dynamicznej topologii. Tryb dynamicznej topologii włączamy poleceniem Ctrl+D lub klikamy tutaj w to okienko. Tryb się uaktywnił. Tutaj możemy podejrzeć, jakie ustawienia są domyślnego trybu dynamicznej topologii i jak zerkniemy na siatkę 3D na obiekcie, no to widzimy, że poligony o podstawie czworokąta zostały zamienione na poligony o podstawie trójkąta. No właśnie, dynamiczna topologia buduje nam siatkę złożoną wyłącznie z poligonów o podstawie trójkąta. Super. Ten sam interfejs możemy wyświetlić, przechodząc do zakładki Narzędzia, Pędzle i tutaj mam również opcję związaną z dynamiczną topologią i mogę modernizować ustawienia. Przyjrzyjmy się wyraźnie. Domyślnie praca w tym trybie ustawiona jest na tryb relatywny. To jest ta pierwsza opcja. Zobaczmy, co to jest ten tryb relatywny. Wykonam sztych. Jak widać, przy takiej średnicy i przy takim oddaleniu obiektu siatka, można powiedzieć, posiada tą samą rozdzielczość. Gdy jednak się przybliżę do obiektu i wykonam kolejny sztych, już wtedy kreuję gęstszą siatkę. A więc ten tryb może być wygodny wtedy, gdy będę chciał bardziej przybliżyć się do obiektu i modelować, rzeźbić detale. Jednak, gdy się oddalę od obiektu i w tym samym miejscu niechcący wykonam ruch, to te detale ulegają po prostu dopasowaniu do aktualnej rozdzielczości siatki i po prostu ulegają zniszczeniu. Dlatego też ja tego trybu osobiście nie lubię stosować. I korzystam z trybu, który Wam szczególnie polecę. Jest to tryb konstant, a więc można powiedzieć stały detal. Tutaj już mamy troszeczkę inny interfejs. Popatrzmy. Mamy rozdzielczość ustawioną w jakiejś skali. Mamy pipetę. Przy pomocy pipety mogę sobie zidentyfikować rozdzielczość siatki na obiekcie. I teraz ta wartość została podniesiona do 22. Jak się oddalę od obiektu i jeszcze raz pipety użyję,
Jaka będzie rozdzielczość siatki? 20:46. A więc tutaj pewne znaczenie do obliczania tej rozdzielczości ma również ustawienie obiektu na scenie. Ale jest to już bardziej dokładna miara. Co więcej, tutaj poprzez tą zakładkę mogę zmienić rozdzielczość i wpisać inną, na przykład 30. I za użyciem jednego przycisku taką rozdzielczość przypisać do całego obiektu. Proste. Wracam do wartości 20. I teraz, jak wykonam sztych pędzlem, to będę budował taką samą strukturę siatki, jaką mam w tym miejscu na obiekcie, nawet jak się oddalę. Widzicie? I to jest bardzo wygodna funkcja, bo jak już mam jakiś detal wyrzeźbiony, to na pewno go przy oddaleniu nie zniszczę. To już wiemy, może jeszcze nie do końca, jakie korzyści płyną z trybu konstant, bowiem tutaj też możemy wygładzić powierzchnię na obiekcie, wykorzystując funkcję gładkiego cieniowania. I teraz jak ukryję siatkę, to widzimy, jak obiekt super wygląda na gładko. A dokładność detali będzie wynikała wprost proporcjonalnie od wyższej rozdzielczości siatki 3D. Teraz przejdę do kolejnego etapu i pokażę Wam, jak rzeźbić, ale może na początek włączę sobie podgląd siatki. Przeniosę się do widoku od przodu i pędzel domyślny Draw wymienię na pędzel o nazwie pędzel hakowy. Pędzel hakowy zmienił kolor końcówki na żółty i pozwala nam wyciągać takie oto wąsy. I przy pomocy akurat pędzla hakowego i trybu dynamicznej topologii łatwo możemy formować ogólny kształt naszej bryły. Ja sobie włączę tryb symetrii. Widzicie, pojawiły się dwa punkciki. Pędzel pracuje w trybie symetrycznym. F. Zwiększę średnicę, bowiem blisko mam obiekt. Mogę przy pomocy kółka myszy obiekt od siebie oddalić. I stosuję tryb rzeźbienia, a właściwie to takiego formowania. Tu zrobię takie ucho. Teraz przełączę się na inne narzędzie. Mam już taką ogólną formę i wybiorę sobie właśnie ten pędzel do rysowania cyfrowego. Zrobię tu takie wybrzuszenie. Teraz może przełączę się na pędzel glina, bo też go na pewno będziecie częściej stosowali. I do pracy z blenderem albo nauki rzeźby wcale nam niepotrzebna jest cała gama narzędzi. Wystarczy na początku poznać możliwości kilku z nich. I to już wystarczy, żeby skutecznie rzeźbić. A więc pędzel klej. Pędzel klej pracuje bardzo łagodnie.
Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jaki ma kształt końcówki, no to Shift F i też jest końcówka gładka. Siła działania tego pędzla ustawiona jest domyślnie na 50% jego możliwości. Jeżeli byśmy potrzebowali wykonywać łagodne sztychy, no to zmniejszamy tą wartość na przykład na 250 i pracujemy. Mam już taki detal, teraz wybiorę sobie kolejne narzędzie, które pozwoli nam kreować kulki. A więc klikam, nawet klikając już wypycham i tworzę kulisty kształt. Jeżeli się przybliżę, zwiększę sobie rozdzielczość tutaj, to potrzebuję więcej detali dodać i zacznę w tym miejscu klikać i wcisnę klawisz Ctrl, no to będę działał w sposób odwrotny. Super. Prosty element, a można powiedzieć cieszy oko. Teraz znowu się przełączę na pędzel lina, zmniejszę średnicę, mam ustawioną wyższą rozdzielczość, bowiem potrzebne mi są tutaj jednak detale, a jeżeli bym więcej potrzebował siatki o takiej rozdzielczości, a nie chciałbym sobie psuć już formy, którą wyrzeźbiłem, przełączam się na pędzel Simplify. I ten pędzel po prostu zmienia rozdzielczość siatki, nie mając wpływu na kształt, jaki na niej już został utworzony. Super. Teraz powiedzmy, że jeszcze tu sobie zagęszczę siatkę i teraz już bezpiecznie będę mógł pracować. Na przykład wybiorę sobie pędzel hakowy, zwiększę średnicę, no i powiedzmy tutaj ten element wyciągnę. I to jest taki jakby nos, czy coś w tym stylu. OK. Tu dodam geometrii. Shiftem mogę to wszystko wygładzić. No i teraz użyję pędzla ostre rysowanie. I ten pędzel, on nie zmienia topologii siatki. Zobaczcie, jak będę do wewnątrz rysował, to przy pomocy tego pędzla mogę właśnie w fajny sposób, nie zmieniając topologii, wykorzystując tą topologię, którą tutaj miałem, tworzyć jakieś ostre takie wgłębienia. Shiftem wygładzę sobie na przykład tutaj ten rejon, no i już mam coś na kształt, powiedzmy, jakiś ust wymodelowane. Teraz zobaczcie, przełączę się na pędzel inny, taki krawędziowy, zwiększę sobie jeszcze rozdzielczość, to ta rozdzielczość będzie ulegała zmianie. Ale będę mógł tutaj podkreślać sobie kontur, na przykład ust. Ctrl wciskam, pędzel działa do wewnątrz, na zewnątrz, przepraszam, o. No tak, do wewnątrz. Teraz też jest taki pędzel pinch. Zwiększam średnicę. I ten pędzel ściąga, można powiedzieć, elementy, a z kontrolem no, działa odwrotnie.
Dodatkowo mogę sobie pewne obszary maskować i użyję trybu maskowania według konkretnej średnicy pędzla. A więc włączam sobie pędzel maskujący, maluję maskę na obiekcie. Jeżeli bym używał trybu z kontrolem, no to wiadomo, że maskę będę znosił. Bez kontrola maskę dodaję. Teraz maskę mogę odwrócić poleceniem Ctrl-I, zamaskować cały obiekt, jeszcze uzupełnić maskę tutaj w tym miejscu, bo widzicie, tu nie była dorysowana, to tu sobie dorysuję. I teraz, mając już taki odmaskowany obszar, mogę użyć na przykład pędzla hakowego i działać tylko na ten obszar odmaskowany i poprawić tutaj wygląd ust. Jeżeli się pomyliłem, Ctrl-Z, cofam. Mogę też użyć opcji na przykład związanych z elastyczną deformacją i tutaj wybrać sobie na przykład twist. I teraz jak wykonam, no to widzicie. Mogę jakąś tam minę czy odpowiednie wygięcie na obiekcie sprokurować. I w taki oto sposób posługiwać się narzędziami i poznawać ich funkcje. A na koniec z obiektu zniosę siatkę i wykorzystuję skrót klawiaturowy Alt-M. Alt-M znosi maskę, powiedziałem znoszę siatkę, znoszę maskę. Teraz jeszcze zobaczymy, jak działa ten twist na takich elementach. No też super. Nawet i na całym obiekcie. Ok. Myślę, że na początek zrobiłem taką prowizoryczną rzeźbę. Może zniosę siatkę. Jeszcze przyszło mi do głowy jedno narzędzie, o którym warto teraz wspomnieć, a mianowicie o filtrze siatkowym. Bo to narzędzie działa troszeczkę inaczej jak pędzel. Ono nie odnosi się do średnicy narzędzia, a działa bezpośrednio na całej siatce. I tutaj mogę wybrać tryby pracy z tym narzędziem. Na przykład wybieram sobie tryb wygładzający. Od razu zastosuję tryb wygładzający. Wystarczy, że wykonam sztych w prawo, no i już cała forma będzie wygładzana. A więc powierzchnia na obiekcie, tam gdzie posiadała jakieś delikatne nierówności, została wygładzona. Jeżeli wybrałbym tryb na przykład nadmuchaj, to wykonując ruch w lewo spuszczam powietrze z obiektu i w ten sposób podnoszę ostrość krawędzi. Jednocześnie też odchudzam wszystkie elementy. I przy takiej formie mogę to zostawić. Jeszcze dodatkowo przełączę się na funkcję wygładzającą z 2 delikatne sztychy. Poprawiam ewentualnie nierówności, jakie mogłyby się na obiekcie znajdować. No i co? I teraz nie pozostaje mi nic innego, jak na koniec pokazać Wam siatkę na obiekcie.
I praktycznie mówiąc, ten poradnik już na tym etapie zakończyć. Myślę, że będzie to wystarczająca garść informacji do tego, żebyście samodzielnie mogli rozpocząć przygodę z panelem rzeźbiarskim Blendera. Co Wam mogę na początek poradzić? Zacznijcie pracę w Blenderze z jakimiś nieokreślonymi formami. Po prostu testujcie narzędzia, rozgrzewajcie rękę, żeby potem już móc tworzyć fantastyczne rzeźby 3D. Dziękuję za uwagę.